10 najbardziej zaawansowanych myśliwców 6. generacji na świecie. Miejsce 10. Mitsubishi FX. Mitsubishi FX, nieoficjalnie nazywany F3, to japoński myśliwiec 6. generacji w fazie rozwoju, mający na celu zastąpienie przestarzałej floty myśliwców Mitsubishi F2 do połowy lat 30. XXI wieku. FX jest projektowany jako myśliwiec stealth z zaawansowanymi systemami radarowymi, w tym radarem AESA oraz systemami wykrywania podczerwieni i pasywnymi sensorami radiowymi, co ma zapewnić przewagę w wykrywaniu i neutralizowaniu zagrożeń. Aby osiągnąć niski przekrój radarowy, samolot będzie wyposażony w wężowe kanały powietrzne oraz wewnętrzne komory uzbrojenia, co ograniczy widoczność na radarach. FX ma być uzbrojony w pociski ASM-3, zaprojektowane specjalnie dla tego samolotu, oraz broń mikrofalową do obrony przed nadlatującymi rakietami i dronami. Projekt FX ma na celu wzmocnienie obronności Japonii w odpowiedzi na rosnące zagrożenia ze strony Chin i Korei Północnej, a także zwiększenie udziału Japonii w międzynarodowym rynku uzbrojenia. Planowane testy lotnicze zaplanowane są na 2028 rok, a rozpoczęcie produkcji na dużą skalę do 2031 roku. W marcu 2024 roku Japonia podjęła kroki w celu zniesienia ograniczeń eksportowych dotyczących myśliwca FX, co może umożliwić sprzedaż tego samolotu sojuszniczym krajom. FX będzie współpracować z bezzałogowymi statkami powietrznymi, pełniącymi rolę lojalnych skrzydłowych, wspierających go w działaniach ofensywnych i obronnych. Miejsce 9. BAE Systems Tempest. Tempest to projekt brytyjskiego myśliwca 6. generacji, który ma na celu zastąpienie myśliwca Eurofighter Typhoon w Royal Air Force RAF do 2035 roku. Projekt jest realizowany przez konsorcjum Team Tempest, w skład którego wchodzą Ministerstwo Obrony Zjednoczonego Królestwa, BAE Systems, Rolls-Royce, włoska spółka Leonardo oraz MBDA UK. W grudniu 2022 roku Zjednoczone Królestwo, Włochy i Japonia ogłosiły utworzenie Global Combat Air Program (GSAP), łącząc swoje wysiłki w rozwoju Tempesta oraz japońskiego programu FX. Tempest ma być wyposażony w zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja, zdolność do współpracy z dronami oraz broń hipersoniczną. Projekt zakłada również zastosowanie nowoczesnych materiałów kompozytowych oraz technologii stealth, co ma zapewnić lepszą niewykrywalność i efektywność w walce. W grudniu 2024 roku BAE Systems ogłosiło osiągnięcie porozumienia z partnerami w sprawie wspólnego rozwoju Tempesta, co podkreśla znaczenie współpracy międzynarodowej w tym projekcie. Projekt Tempest ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych Zjednoczonego Królestwa oraz jego sojuszników, zapewniając przewagę technologiczną w przyszłych konfliktach. Miejsce 8. Avic BYD Type B White Emperor. BYD Type B, znany również jako Biały Cesarz, to koncepcyjny myśliwiec 6. generacji, zaprezentowany przez chińską korporację przemysłu lotniczego Avic. W listopadzie 2024 roku podczas Zhuhai Air Show mock-up tego samolotu jest częścią chińskiego projektu Nantianmen, który bada technologię przyszłych samolotów bojowych. Myśliwiec BYD Type B zaprojektowano jako zintegrowany samolot powietrzno-przestrzenny, który ma zdolność do operowania z prędkościami ponaddźwiękowymi oraz osiągać wysokości bliskie przestrzeni kosmicznej, nawet do 25 000 metrów. Koncepcja ta przewiduje zaawansowaną technologię stealth, bezogonową konstrukcję w kształcie diamentu oraz skrzydła, a także wydłużoną komorę uzbrojenia, zdolną pomieścić hipersoniczne pociski. Myśliwiec BYD Type B ma być zdolny do realizacji misji wielozadaniowych,
w tym walki powietrznej, ataków powietrze-ziemia oraz operacji w pobliżu przestrzeni kosmicznej. Wyposażony jest w systemy sztucznej inteligencji, które mają poprawić interakcję człowiek-maszyna, ułatwić procesy serwisowe i zwiększyć efektywność walki. Chociaż BYD Type B pokazuje ambicje Chin w zakresie nowoczesnych technologii lotniczych, jest to wciąż model koncepcyjny. Brak jest informacji o planach rozwoju go do wersji operacyjnej. Wykazanie BYD Type B podkreśla zainteresowanie Chin integracją zaawansowanych technologii w przyszłych samolotach bojowych, co odzwierciedla strategiczne dążenie do utrzymania parytetu technologicznego z innymi wiodącymi krajami. Miejsce 7. Future Combat Air System. Future Combat Air System (FCAS) to europejski program opracowania myśliwca szóstej generacji, realizowany przez Francję, Niemcy i Hiszpanię. Program został oficjalnie ogłoszony w 2017 roku i ma na celu zastąpienie obecnie używanych Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon i F-18 Hornet. Centralnym elementem FCAS jest myśliwiec New Generation Fighter NGF, który będzie współpracować z rojami dronów bojowych. Myśliwiec ma być wyposażony w zaawansowane systemy stealth, sztuczną inteligencję oraz systemy współdzielenia danych z innymi jednostkami bojowymi. FCAS będzie zdolny do działania w sieciocentrycznym środowisku bojowym, integrując się z innymi systemami uzbrojenia i dowodzenia. W projekt zaangażowane są największe europejskie firmy obronne, w tym Dassault Aviation, Airbus i Indra. Prototyp NGF ma wykonać pierwszy lot około 2028 roku, a pełne wdrożenie systemu planowane jest na lata 2040. Program FCAS jest rozwijany jako odpowiedź na amerykański NGAD oraz brytyjsko-japońsko-włoski GCAP, stanowiąc europejską alternatywę dla myśliwców szóstej generacji. Jednym z kluczowych elementów FCAS będzie zdolność do współpracy z autonomicznymi dronami wspierającymi misje bojowe. FCAS symbolizuje ambicje Europy w zakresie niezależności technologicznej i strategicznej, wzmacniając zdolności obronne krajów uczestniczących w projekcie. Miejsce 6. Global Combat Air Program. Global Combat Air Program (GCAP) to wspólny projekt Wielkiej Brytanii, Włoch i Japonii, mający na celu opracowanie myśliwca szóstej generacji. Program GCAP został oficjalnie ogłoszony w grudniu 2022 roku jako połączenie brytyjskiego programu Tempest i japońskiego projektu FX. Myśliwiec GCAP ma zastąpić Eurofighter Typhoon w RAF oraz Mitsubishi F2 w japońskich siłach samoobrony powietrznej. Samolot będzie wyposażony w zaawansowane technologie stealth, sztuczną inteligencję i nowoczesne sensory, które zapewnią przewagę nad przeciwnikiem. GCAP ma również wykorzystywać lojalnych skrzydłowych Loyal Wingman, czyli autonomiczne drony wspierające misje bojowe. Myśliwiec ma być zdolny do operowania w sieciocentrycznym środowisku bojowym, integrując się z innymi jednostkami powietrznymi, lądowymi i morskimi. W pracę nad GCAP zaangażowane są kluczowe firmy zbrojeniowe, takie jak BAE Systems, Leonardo i Mitsubishi Heavy Industries. Pierwszy lot prototypu GCAP planowany jest około 2035 roku, a pełne wdrożenie do służby ma nastąpić w latach 40. XXI wieku. Program ma na celu nie tylko rozwój myśliwca, ale także wzmocnienie współpracy technologicznej i militarnej między partnerami. GCAP będzie jednym z głównych konkurentów dla amerykańskiego NGAD oraz europejskiego FCAS, walcząc o dominację w przyszłych konfliktach powietrznych. Miejsce 5. MiG-41 PAC-DP.
To rosyjski myśliwiec szóstej generacji. Program MiG-41 jest częścią większej rosyjskiej koncepcji PAK-DP, perspektywalny awiacjony kompleks dla PVO, mającej na celu stworzenie myśliwców zdolnych do ochrony przestrzeni powietrznej w XXI wieku. Projekt MiG-41 jest następcą myśliwców MiG-31 i ma na celu wypełnienie luki w obronie powietrznej Rosji w zakresie przechwytywania celów na dużych wysokościach i dużych prędkościach. Myśliwiec MiG-41 ma być zdolny do osiągania prędkości ponad Mach 4, co czyni go jednym z najszybszych myśliwców na świecie. MiG-41 będzie wyposażony w nowoczesne systemy radarowe i wykrywania, w tym radary AESA oraz systemy naprowadzania, które umożliwią mu wykrywanie celów na dużych odległościach. Oczekuje się, że MiG-41 będzie zdolny do przechwytywania rakiet balistycznych oraz nisko latających celów, w tym samolotów stealth. Jego konstrukcja będzie oparta na zaawansowanych materiałach kompozytowych oraz technologii stealth, aby zminimalizować wykrywalność przez wrogi radar. MiG-41 będzie mógł działać w sieciocentrycznym środowisku, współpracując z innymi jednostkami bojowymi i systemami obrony powietrznej. MiG-41 będzie wyposażony w nowoczesne silniki o dużej mocy, które zapewnią mu doskonałe osiągi, zarówno w locie poziomym, jak i podczas manewrów w trudnych warunkach. Oczekuje się, że MiG-41 wejdzie do służby około 2025 roku, stanowiąc kluczowy element rosyjskiej obrony powietrznej na przyszłość. Miejsce czwarte. FAXX. FAXX to amerykański program rozwoju pokładowego, myśliwca wielozadaniowego szóstej generacji, który ma stanowić następcę dla myśliwców FA-18 Hornet i Super Hornet w marynarce wojennej USA. Program FAXX jest częścią większej koncepcji modernizacji floty lotniskowców, której celem jest zapewnienie przyszłej dominacji powietrznej w drugiej połowie XXI wieku. Myśliwiec FAXX ma być myśliwcem wielozadaniowym, zdolnym do przeprowadzania misji, zarówno ofensywnych, jak i defensywnych, w tym ataków na cele lądowe i morskie oraz obrony powietrznej. Jednym z kluczowych celów projektu FAXX jest stworzenie maszyny o zdolnościach stealth, aby zminimalizować wykrywalność przez systemy wrogich radarów. FAXX będzie wykorzystywał nowoczesne technologie, w tym radary AESA, zaawansowane systemy sensorów oraz sztuczną inteligencję, by poprawić zdolności detekcji i analizy sytuacji. Myśliwiec ma być wielozadaniowy, zdolny do współpracy z innymi jednostkami w ramach systemu obrony powietrznej, co zapewni mu znaczną elastyczność operacyjną. FAXX ma także być dostosowany do pracy z innymi elementami floty, w tym dronami, systemami satelitarnymi i okrętami. Myśliwiec ma być napędzany przez nowoczesne silniki, które zapewnią mu dużą prędkość, zasięg oraz zdolności do manewrów w trudnych warunkach, takich jak operacje na niskich wysokościach. FAXX ma być również wyposażony w wyspecjalizowane uzbrojenie, zarówno do walki powietrznej, jak i ataków na cele naziemne i morskie, w tym rakiety przeciwokrętowe i precyzyjne bomby. Miejsce trzecie. NGAD. Next Generation Air Dominance. NGAD to program sił powietrznych USA, mający na celu opracowanie myśliwca przewagi powietrznej szóstej generacji, który zastąpi F-22 Raptor. NGAD jest projektowany jako rodzina systemów, gdzie załogowy myśliwiec będzie współpracować z autonomicznymi dronami bojowymi, znanymi jako Collaborative Combat Aircraft. Program kładzie nacisk na zaawansowaną technologię stealth, adaptacyjne silniki, broń nowej generacji oraz cyfrowe projektowanie,
które umożliwi szybszy rozwój i modernizację. W 2020 roku US Air Force potwierdziło, że pełnowymiarowy prototyp NGAD już odbył lot, demonstrując kluczowe technologie. NGAD ma charakteryzować się zwiększonym zasięgiem, lepszą przeżywalnością oraz zdolnością do współpracy z innymi platformami w silnie bronionym środowisku. Myśliwiec prawdopodobnie będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję do wspomagania pilota w podejmowaniu decyzji i prowadzeniu walki. US Air Force planuje wdrożenie NGAD do służby w latach 30. XXI wieku, aby zapewnić przewagę powietrzną nad rywalami takimi jak Chiny i Rosja. W styczniu 2025 roku US Air Force wstrzymało proces wyboru kontrahenta, aby ponownie ocenić wymagania i długoterminowe cele programu. Myśliwiec jest ściśle powiązany z rozwojem adaptacyjnych silników odrzutowych, których prototypy są obecnie testowane. NGAD to przyszłość walki powietrznej, łącząca załogowe i bezzałogowe jednostki w celu zapewnienia dominacji na polu bitwy. Miejsce drugie J-50. Shenyang J-50 to tymczasowe oznaczenie nadane przez analityków wojskowych dwusilnikowemu, bezogonowemu samolotowi nowej generacji o układzie skrzydeł Lambda, opracowywanemu przez Shenyang Aircraft Corporation. Prototyp tego samolotu został po raz pierwszy zaobserwowany podczas testów lotniczych w Shenyang w prowincji Liaoning w grudniu 2024 roku. J-50 charakteryzuje się unikalną konstrukcją bezogonową z ostro zarysowanymi skrzydłami, co ma na celu zwiększenie właściwości stealth i manewrowości. Samolot jest mniejszy w porównaniu do innych chińskich myśliwców nowej generacji, takich jak Chengdu J-36, co sugeruje jego potencjalne zastosowanie na lotniskowcach. Według szacunków ma około 22 metrów długości i rozpiętości skrzydeł, z maksymalną masą startową wynoszącą od 35 do 40 ton. Samolot prawdopodobnie został zaprojektowany z myślą o operacjach, w których pełni rolę powietrznego centrum dowodzenia, zdolnego do współpracy z satelitami, stacjami naziemnymi, innymi myśliwcami oraz dronami. Obserwacje prototypu J-50 zbiegły się w czasie z testami innego chińskiego myśliwca nowej generacji, Chengdu J-36, co wskazuje na intensyfikację chińskich prac nad zaawansowanymi technologiami lotniczymi. Pomimo braku oficjalnych informacji ze strony chińskiego rządu, analitycy uważają, że J-50 może odegrać kluczową rolę w przyszłych operacjach powietrznych chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. Warto zauważyć, że informacje na temat J-50 są w dużej mierze oparte na obserwacjach i analizach zewnętrznych, a oficjalne szczegóły dotyczące jego specyfikacji i zdolności operacyjnych pozostają ograniczone. Miejsce pierwsze J-36. Chengdu J-36 to chiński myśliwiec szóstej generacji, opracowywany przez Chengdu Aircraft Corporation. Jest to trójsilnikowy, bezogonowy samolot o podwójnym układzie Delta, zaprojektowany z myślą o wielozadaniowości, obejmującej zarówno przewagę powietrzną, jak i głębokie uderzenia. Pierwszy publiczny lot prototypu J-36 odbył się 26 grudnia 2024 roku w Chengdu w prowincji Sichuan. Data ta została wybrana celowo, aby uczcić urodziny Mao Zedonga. Podczas tego lotu był eskortowany przez dwumiejscowy myśliwiec stealth Chengdu J-20S pełniący rolę samolotu towarzyszącego. Charakterystyczna konstrukcja ma na celu zwiększenie właściwości stealth oraz osiągów aerodynamicznych. Samolot ten jest również wyposażony w zaawansowane systemy sensorów
i może przenosić różnorodne uzbrojenie, w tym pociski powietrze-powietrze dalekiego zasięgu PL-17 oraz cięższe pociski powietrze-ziemia przeznaczone do atakowania lotnisk i okrętów wojennych. J-36 ma potencjał do pełnienia roli zarówno myśliwca, jak i bombowca, co czyni go wszechstronnym elementem chińskich sił powietrznych. Jego duży zasięg i prędkość pozwalają na operacje dalekiego zasięgu, a zaawansowane technologie stealth czynią go trudnym do wykrycia przez systemy obrony przeciwnika. Obecnie J-36 znajduje się w fazie testów i rozwoju, a jego pełne możliwości bojowe będą oceniane w miarę postępu programu. Myśliwiec może stać się głównym konkurentem dla amerykańskich i europejskich myśliwców szóstej generacji. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.